Wyobraź sobie zbiornik podobny do miniaturowego pola traw. Wygląd tego akwarium to fragment krajobrazu przeniesionego wprost z dzikich mokradeł. Delikatne źdźbła tańczą w ruchu wody, tworząc zielony trawnik tak gęsty, że aż trudno uwierzyć, że ta roślina dorasta zaledwie do kilku centymetrów. I w dzisiejszym odcinku właśnie o niej Wam powiem. O jednej z najmniejszych, lecz bardzo efektownych roślin pierwszego planu. Elocharis pusilla mini. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o idealnym trawniku w stylu Nature Aquarium, to właśnie ten odcinek, który warto według mnie obejrzeć do końca. Teraz naprawdę krótka, ale bardzo ważna informacja. Coraz więcej naprawdę wartościowych kanałów na YouTubie odchodzi w zapomnienie, a to wszystko przez brak Waszej aktywności pod filmami. Po prostu takim ludziom już nie chce się robić filmów, dlatego że YouTube nie promuje tych filmów większej publiczności. Jeśli nie chcesz, żeby też mój kanał odszedł w niepamięć, proszę Cię o bardzo łatwe i proste czynności. A więc poproszę o komentarz pod każdym filmem, jest to bardzo ważne dla systemu YouTube i polubienie, oczywiście jeżeli uznasz ten film za przydatny. Te mega proste ruchy też sprawią, że system powiadomi Cię o kolejnych moich filmach na kanale Aquascaping TV. A teraz zapraszam na film o Elocharis pusilla mini. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Jak większość z nas wie, estetyka akwarium roślinnego w ogromnym stopniu zależy od detali. Jedni skupiają się na imponujących korzeniach mangrowca, a inni na majestatycznych roślinach łodygowych kołyszących się pod taflą wody. Ale są też rośliny, które pozornie niezauważalne potrafią zbudować całą kompozycję od podstaw. Elocharis pusilla mini to właśnie taki bohater drugiego planu, który bardzo szybko kradnie pierwszy. To roślina, która łączy urok klasycznej Elocharis acicularis z kompaktowością odmian karłowatych. Jest niczym precyzyjnie zaprojektowany detal. Drobna, ale funkcjonalna. Delikatna, ale odporna. Niepozorna, ale potrafiąca zrobić wrażenie, które nie zapewni żadna inna roślina pierwszego planu. A w tym materiale powiem Ci, jak w pełni wykorzystać jej potencjał. Zaczynamy. Pochodzenie i rodzina tej przesympatycznej roślinki. Ale czy rośliny mogą być sympatyczne? Dobra, mniejsza z tym. Elocharis pusilla mini jest przedstawicielem rodziny Cipilacea, która obejmuje ponad 5000 gatunków roślin wodnych i błotnych. Jej naturalne środowisko to głównie Australia i Nowa Zelandia, gdzie porasta podmokłe łąki, brzegi jezior, strumieni i sezonowo zalane tereny. Charakterystyczne dla tej rodziny jest to, że wiele gatunków przystosowało się zarówno do warunków submersyjnych, czyli życia pod wodą, jak i warunków emersyjnych, co oznacza, że świetnie radzą sobie te rośliny w paludariach, akwariach hybrydowych, a także w tradycyjnych akwariach roślinnych. Elocharis pusilla w naturze często występuje na terenach, gdzie zalania przeplatają się z wysychaniem, dlatego ta roślina jest tak wyjątkowo elastyczna i odporna. Odmiana mini to selektywny gatunek rośliny, który powstał dzięki wyłonieniu najbardziej kompaktowych form, tak zwanych karłowatych fenotypów. Dzięki temu, takim firmom jak właśnie Tropica, mamy roślinę niesamowicie niską, co jest ogromną według mnie zaletą dla na przykład aquascapingu. No właśnie mini.
ale może słowo mini niektórym za dużo nie tłumaczy, dlatego pozwólcie, że porozmawiamy teraz o wielkości tej rośliny i wyglądzie. Elocharis pusilla mini dorasta zazwyczaj od 2 do 5 cm wysokości, ale w lepszych warunkach, z większym oświetleniem i większą ilością CO2 może nawet dorosnąć do 6 cm, ale i tak pomimo tego można ją zaliczyć do niewielkich, kompaktowych roślin pierwszego planu. Jej źdźbła są delikatne i cienkie jak włos, tworzące lekko zaokrąglone kępy. W przeciwieństwie do Elocharis acicularis, która potrafi dorastać nawet do 15-20 cm. Odmiana mini jest idealna na pierwszy plan, jak już wcześniej mówiłem, nie zasłania całej kompozycji, nie przerasta, nie wymaga częstego przycinania. Według mnie, oczywiście to są moje przemyślenia, można tę roślinę zastosować na 2 sposoby. Pierwszy to tak zwany trawniczek, który wygląda subtelnie i naturalnie, zupełnie jak miniaturowa łąka pod wodą. Drugim zastosowaniem tej rośliny, według mnie, może być połączenie tej rośliny z innymi, jeszcze niższymi gatunkami, takimi na przykład jak Hemianthus niski. Pamiętajmy, że w aquascapingu ważna jest perspektywa obserwacji. Jeżeli wspomniany Elocharis pusilla mini posadzimy osobno, no to ta roślina będzie wydawała się niska. Jeżeli posadzimy ją z Hemianthusem niskim i za tym Hemianthusem będą posadzone właśnie szczepki Elocharisa, no to już wtedy ta roślina będzie wydawała się nieco wyższa. I właśnie o taki efekt niektórym aquascaperom też chodzi. W akwarium ta roślina rośnie z wykorzystaniem rozłogów, które powoli, ale konsekwentnie zagęszczają trawnik. Po kilku tygodniach od posadzenia widać pierwsze nowe kępki, a po kilku miesiącach można uzyskać równy, piękny dywan. Oczywiście jak na tym nam zależy. Miejsce sadzenia i jak sadzić tę roślinę. Elocharis pusilla mini to roślina zdecydowanie na pierwszy plan, ale niektórzy aquascaperzy mogą ją też zastosować na innych planach, nawet na trzecim. Jeżeli aranżacja jest naprawdę wielopoziomowa, nie widzę przeciwwskazań. Na ostatnim, trzecim planie, kiedy przeważnie jest ta aranżacja do góry podniesiona, to nawet jest korzystniej dla niej, dlatego że po prostu ma więcej światła i może się łatwiej zagęszczać. Sprawdza się również na tle kamieni, wkomponowana między szczeliny albo jako roślina do przejścia między podłożem a dekoracją. Oczywiście najlepszym podłożem dla tej rośliny będzie tak zwane podłoże aktywne dla roślin akwariowych, ale poradzi sobie również w żwirku, jeśli oczywiście zapewnimy nawożenie do słupa wody. Dobrze, teraz troszkę porozmawiamy o tym, jak sadzić tę roślinę. Na początek dobrze jest rozdzielić kupioną w sklepie porcje na mniejsze, takie na 3-4 źdźbła. Dosłownie bardzo małe porcje najlepiej się sadzi. I te niewielkie kępki posadź w odstępie powiedzmy 2 cm od siebie, ponieważ zbyt gęsto posadzona kępa może gnić. Wtedy użyj pensety i posadź tę roślinę dość głęboko, ale tak oczywiście, żeby jakieś listki wystawały, żeby cała roślina po prostu nie była zakopana. Niektórzy aquascaperzy od razu przycinają taką roślinę, żeby dosłownie tylko centymetr wystawał, żeby ta roślina od razu się rozkorzeniała na boki, dlatego że wszyscy wiemy, że przycinanie często takich roślin trawnikowych powoduje, że po prostu ten trawnik się zagęszcza. Jednak ja osobiście robię tak, że po prostu po 2 tygodniach dopiero robię pierwsze przycięcie takiej rośliny.
Po posadzeniu warto jakby sprawić, żeby główny wylot wody nie leciał wprost na te rośliny, dlatego że po prostu wypłukamy wszystko z podłoża. Ten sam efekt mogą uczynić też większe ryby, dlatego warto, żeby wpuszczać ryby już do zbiornika, w którym te rośliny się ukorzenią. Te techniki, o którym Wam teraz mówię, są używane przez profesjonalnych aquascaperów, ponieważ gwarantują równomierny i najpiękniejszy rozrost tego trawnika. A w zasadzie dokładniej mówiąc tej rośliny, bo niektórzy na przykład nie będą chcieli zrobić z niej trawnika. Dobrze, teraz trochę o parametrach wody, bardzo newralgicznej i bardzo ważnej sprawie, czyli światło, temperatura i CO2. Elocharis pusilla mini nie jest bardzo wymagająca, ale najlepsze efekty osiągamy poprzez spełnienie kilku kluczowych warunków. To roślina, która przeważnie rośnie na samym dnie zbiornika, dlatego trochę tego światła potrzebuje. Wiemy, co się dzieje ze światłem z fizyki w wodzie. Czym niżej po prostu, tym tego światła jest mniej. Kiedy tego samego światła dla wysoko umieszczonej bucefalandry może wystarczać, no to już dla Elocharis na samym dnie może być za mało. Krótko mówiąc, im mocniejsze światło, tym trawnik będzie gęstszy i bardziej zwarty. Jak możemy rozpoznać, że tego światła jest mało? No po prostu, czym więcej światła, ta roślina będzie niższa, czym więcej ta roślina będzie się wyciągać do tego światła, a tym samym wydłużać. Uwaga, minimalne oświetlenie dla tej rośliny według mnie jest od 20 do 25 lumenów na litr, optymalne zaś od 30 do 40 lumenów na litr. Temperatura dla tej rośliny trawnikowej waha się od 18 do 26 stopni Celsjusza. Jak widzimy, to roślina bardzo elastyczna. Wiele osób obserwuje jej świetne wzrosty w temperaturach nawet 28 stopni, choć wyższe temperatury, muszę Wam powiedzieć, że po prostu z moich obserwacji przyspieszają starzenie tych roślinek. Nie wiem, czy to dobrze określiłem, nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale jedziemy dalej. Temperatura dla tej rośliny nie jest aż tak ważna, radzi sobie w szerokim zakresie, ale już dwutlenek węgla jak najbardziej. CO2 po prostu sprawia, że te rośliny są bardziej zielone, bardziej soczyste, ładniej zazwyczaj wyglądają. Z CO2 po prostu rośnie szybciej, gęściej i nabiera intensywniejszej zieleni. Jeśli nam zależy na tak zwanym efekcie profesjonalnego trawnika, to CO2 niestety będzie bardzo ważne. Inne parametry wody to pH w przedziale od 6 do 7,5, GH w przedziale od 6 do 12, KH w przedziale od 3 do 6. Od razu mówię, że te parametry biorę z mojego doświadczenia, a nie z tego, co piszą w internecie. Możecie się z tym zgadzać lub nie. Zresztą tak jak z wszystkim innym, co tutaj pokazuję na tym kanale. Jeżeli chodzi o inne parametry, takie jak azot, fosfor, potas, no to pozwólcie, że nie będę tutaj mówił o tym, dlatego że nie chcę Wam mieszać w głowie. Taki standardowy podział, czyli 10 azotu, 1 fosforu i 20 potasu wydaje się ok, ale w każdym akwarium ta roślina inaczej będzie się zachowywać. Jeżeli coś u Was się sprawdzi, no to po prostu róbcie dalej tak, jak robiliście. Tak jak już wcześniej mówiłem, Elocharis pusilla mini rozmnaża się poprzez rozłogi, czyli cienkie podziemne pędy, które wyrastają w różnych kierunkach. Oczywiście Waszym zadaniem jest to, żeby tą roślinę ukierunkować w tym kierunku, w którym chcecie. Częste przycinanie rośliny sprawia, że po prostu ta roślina zagęszcza się i rozmnaża się bardziej ochoczo, tworząc kolejne kępki.
No i tutaj ponownie wracamy. Jeżeli chcemy przyspieszyć zagęszczanie, powinniśmy zapewnić mocne oświetlenie, utrzymać regularne nawożenie mikro i makroelementów, dodać stały dostęp tych roślin do CO2. Teraz pewnie się zastanawiacie, do jakiego poziomu trudności tę roślinę trawnikową bym zaliczył. Mimo swoich niewątpliwych efektów wizualnych, Elocharis pusilla mini nie jest rośliną trudną. Ja bym tą roślinę określił jako średnio trudną albo średnio łatwą, czyli taką roślinę pomiędzy łatwą a trudną. Kochani roślinni akwaryści, wszystko zależy od tego, co będziecie mieć w akwarium. Czy będziecie mieć dobre światło, czy będziecie mieć CO2. Jeżeli będziecie mieć CO2, będziecie mieć światło i będziecie nawozić, no to powiecie, że ta roślina jest łatwa. Jeżeli tego nie będziecie mieć, no to może okazać się dla Was trudna. Jakby na to dawałbym większy nacisk niż na Wasze doświadczenie. W dobrych warunkach rośnie pięknie i szybko, co czyni tę roślinę idealną zarówno dla początkujących, jak i już zaawansowanych akwarystów. Elocharis pusilla mini to jedna z najprostszych roślin pierwszego planu, jakie możemy mieć w akwarium. Naturalna, delikatna i kompaktowa, a jednocześnie odporna i niewymagająca. Odpowiednie oświetlenie, podstawowe chociażby nawożenie i odrobina CO2 daje nam przepis na równiutki trawnik, który nadaje kompozycji charakter i elegancję. Jeśli zależy Ci na minimalistycznej aranżacji w stylu Iwagumi, ta roślina jest naprawdę warta wypróbowania. A jeśli macie swoje doświadczenia z Elocharis pusilla mini, z chęcią przeczytam o nich w komentarzach. Jeżeli są pytania, śmiało też piszcie. Oczywiście też czekam na nowe propozycje do naszego atlasu roślin akwariowych. Tradycyjne polubienie filmu oraz subskrypcja też mile widziane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. To tyle na dzisiaj. Cześć! Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko. aquamarket.pl